Cześć, jestem Bartosz, a jacht, który widzicie, to Sztorman. Ten ponad 40-letni statek jest flagową jednostką Bractwa Morza. Po skończonym remoncie będą na nim organizowane bałtyckie rejsy w ramach stypendium morskiego. W dzisiejszym odcinku będę wykonywał najprzyjemniejszą część podczas całego remontu, czyli szlifowanie wszystkich powierzchni przed malowaniem. Zapraszam do oglądania. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego w pierwszym odcinku zacząłem odkręcać listwę odbojową, a teraz remontuję wnętrze, to śpieszę z odpowiedzią. Są dwa powody. Po pierwsze, myślałem wtedy, że dosyć szybko ktoś będzie mógł mi pomóc i będziemy mogli prowadzić pracę dwutorowo na pokładzie i pod pokładem. Natomiast drugi powód znajduje się za mną. Z jachtu wykręciłem całkiem sporo rzeczy, które teraz przechowuję na półce, która jest między listwą odbojową a wiatą. I jeśli chciałbym kontynuować remont pokładu, musiałbym wszystkie je gdzieś zmagazynować. Tak się składa, że regał w środku jest zajęty przez gratingi, sklejki i wiele innych rzeczy, które po zamknięciu wnętrza będę mógł ułożyć na swoim miejscu. Natomiast te rzeczy, które widać za mną, będę mógł przerzucić na regał. Oprowadzę Was teraz trochę po Sztormanie. Pokażę, co gdzie się znajduje i w jaki sposób trzeba się tam dostać. Główne pomieszczenie po zejściu pod pokład to mesa. Mesa jest podwyższona. Niestety nawet w niej nie mam wysokości stania, ale może jakoś uda się to przeżyć. W mesie jest również kambus, czyli część do przyrządzania posiłków, kuchnia. Jej zabudowa została bez zmian. Na Sztormanie dotychczas nie było miejsca, gdzie można prowadzić nawigację, żadnego stolika nawigacyjnego.
Dlatego skróciłem koję, która była w mesie. Tutaj wcześniej ta sklejka była do grodzi. Teraz jest ona wycięta. Tutaj będzie wlaminowana sklejka. Zrobi się siedzenie, a stolik będzie zamontowany do grodzi. Jeszcze sprawdziłem, wchodzi ćwiartka mapy morskiej, także będzie można w miarę komfortowo prowadzić nawigację podczas rejsów morskich. Przemieszczając się w stronę działu mamy forpik, gdzie znajdują się dwie koje dziobowe. W forpiku jest już zdecydowanie niżej, ponieważ znajdujemy się pod przednią częścią pokładu. Jest to miejsce typowo przeznaczone do spania. Na samym dziobie jest skrajnik dziobowy, który jest bakistą. Nad skrajnikiem dziobowym jest pełnowymiarowy luk, przez który spokojnie można wejść do środka. Jest to wygodne, ponieważ chcąc zmienić żagle, nie musimy przechodzić przez śpiących załogantów. Najgorzej dostępnym miejscem na jachcie są koje, które są w części rufowej, tak zwane huntki. Jest tam sporo zakamarków. Bezpośrednio pod zejściówką jest fundament silnika stacjonarnego. Silnika na razie nie ma, jest planowany na przyszły rok montaż silnika i tutaj mamy już przygotowany fundament, który normalnie jest zasłaniany przez schodek. Pierwsza iteracja szlifowania sufitów w forpiku za mną. Teraz idę po odkurzacz i zobaczę, w jakim stanie tak naprawdę jest ten sufit, ponieważ teraz przez pył ciężko mi jest ocenić. Wczoraj skończyłem szlifować sufit, a dzisiaj położyłem pierwszą warstwę żelkotu. Teraz żelkot przez kilka dni będzie sechł, mnie i tak nie będzie na sztormanie. A w przyszłym tygodniu planuję położyć kolejną warstwę żelkotu z parafiną, tak aby powierzchnia nie była aż tak błyszcząca. Na koniec mam prośbę do wszystkich, którzy kiedyś pływali na sztormanie. Jeśli macie jakieś zdjęcia lub filmy, na których widać sztormana i chcielibyście je udostępnić, to możecie wysłać je na adres mailowy bractwomorza@gmail.com. Jeśli jesteście zainteresowani remontem sztormana, zapraszam na naszą stronę internetową bractwomorza.pl, gdzie raz w tygodniu publikuję wpis o tym, co zostało zrobione na sztormanie. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału na YouTube.
Jeśli ktoś zastanawia się, gdzie jest toaleta, to odpowiedź jest prosta. Nie ma jej.